tym filmie dowiesz się o klanach z DLC w Nordgardzie. Omówimy sobie ich styl gry, mechaniki, porównamy do niektórych klanów z podstawki, gdzie im w sumie najbliżej, po to abyś wiedział bądź wiedziała, czy dany klan jest w ogóle dla Ciebie i czy warto się nim zainteresować. My jesteśmy Przemo i Cybik z kanału No Nie i zapraszamy. Klan Węża. Ten klan najłatwiej przyrównać mi do partyzanta, który nagle pojawia się znikąd, atakuje cię, później znowu się cofa po to, aby tuż za momencik znowu zaatakować cię i regularnie nękać. Jego największym wyróżnikiem jest wódz, albo wódzka, Signy. Ma ona taką mechanikę, że z roku na rok po każdej zimie dorasta i staje się coraz silniejsza. Mamy ją na starcie od początku rozgrywki jako postać walczącą wręcz. W ten sposób łatwo nam przejąć sąsiadujące strefy bez konieczności stawiania obozów wojskowych. Po pierwszej zimie Signy staje się jednostką rzucającą dzidami z dystansu i zwiększają się jej statystyki. Po drugiej zimie znacząco zwiększają się jej statystyki, aż o 50%, a po trzeciej zimie odblokowuje umiejętność spalonej ziemi. Kiedy użyjemy tą umiejętność na polu przeciwnika, atak naszych jednostek w strefie wzrośnie o 50%, a także otrzymamy część wydobywanych tam surowców, zaś produkcja na tym polu zostaje znacząco zmniejszona na kilka najbliższych miesięcy gry. Z tą częścią przejętych surowców chodzi mi o to, że kiedy na danym polu jest np. żelazo, no to po użyciu spalonej ziemi przechwycimy część z tamtejszych złóż, analogicznie możemy przejąć drewno, jedzenie i inne zasoby. Signy podczas kastowania umiejętności ma plus 100% zwiększonej obrony. A z każdym kolejnym rokiem jest coraz silniejsza, a dokładny progres w jej statystykach widzisz teraz na załączonym screenie. Kiedy Signy zginie, możemy ją zrekrutować ponownie w obozie harcowników, przy czym warto zaznaczyć, że nie kosztuje to żelaza, jak w wypadku innych klanów. Cena ponownego zwerbowania Signy to 150 sztuk złota. A skoro o obozie harcowników mówimy, jest to specjalny budynek dostępny wyłącznie dla klanu Węża, rekrutujący jednostkę harcowników. Jest to jednostka, która na starcie może wydawać się słaba, dopóki nie odblokujemy perków, które ich wzmacniają, a wtedy zaczyna się najlepsza zabawa. Unikalnym artefaktem dla Węża jest Gungnir. Dzięki niemu każda jednostka, niezależnie czy jest to harcownik czy basicowe jednostki, dostają plus 10% szansy na uniknięcie ataku, a także odblokowuje ukrycie dla wszystkich naszych jednostek. Dzięki temu możemy przechodzić przez neutralne tereny bez konieczności atakowania tamtejszych mobków. Inni gracze co prawda dalej nas widzą, jak z nimi walczymy, niemniej jest to umiejętność mocno przyspieszająca dotarcie do przeciwnika i uprzykrzanie mu życia. Innymi mechanikami tego klanu jest to, że nie ma on zwycięstwa pod sławę, klan na jednym z perków potrafi ukraść, czytaj wybrać perk, który jest unikalny dla innego klanu. Pozostałe zwycięstwa są oczywiście osiągalne i moim zdaniem najlepiej się na nim sprawdzi dominacja. Biorąc niektóre perki i ulepszenia, harcownicy mogą zatruwać przeciwników, więc można powiedzieć, że jest to taki trochę Timo w tej grze. Komu mogę polecić ten klan? Jeżeli z podstawowych klanów lubisz grać wilkiem bądź krukiem, myślę, że będzie to klan dla Ciebie. Łączy on w sobie zarówno militarne podejście takiego wilka, a także walkę polegającą na regularnym nękaniu naszego oponenta, tak jak na przykład kruk robił to w wypadku czy to najemników, czy później tych wielkich jołtunów, czy synów kogoś tam, nie pamiętam. Z tym, że wąż jest takim krukiem, który nęka od strony lądu, a nie od morza. Jest to bardzo agresywny klan nastawiony na dominację. Jednym z jego wyróżników jest to, że nie posiada tradycyjnych jednostek wojskowych jak wojownik, tarczownik i topornik. Zamiast tego mamy potężnych Dragon Kingsów. Mają oni specjalny budynek, z którego możemy ich zrekrutować. Każdy kolejny zwiększa ich maksymalny limit o 1. Później możemy wykuć dla nich ulepszenie, dzięki któremu co któryś atak zazną oni obrażenia obszarowe wszystkim wrogim pobliskim jednostkom. Jest to wartość 60% normalnego ataku. Jakby tego było mało, kiedy uzyskamy 500 sławy, każdy nasz Dragon King zmienia się w Dragon Nightmare, który, jak widać na załączonym obrazku, jest jeszcze bardziej potężny. Inną mechaniką tego klanu jest to, że ma on niewolników. Do każdego budynku produkcyjnego, np. drwal, rybak i tym podobne, możemy przypisać jednego lub więcej niewolników, jeśli weźmiemy odpowiednie perki. Nowych niewolników możemy dokupić za złoto. Warto dodać, że tutaj każda kolejna transakcja jest droższa, ale co miesiąc dostajemy rabat na zakupy nowych niewolników. Po odblokowaniu odpowiednich perków możemy przejmować niewolników poprzez pokonanie jednostek innych graczy lub w trakcie walki z neutralsami, jak koboldy. Mamy pewien procent szans, że te jednostki przejdą naszą stronę i będą dla nas walczyć. Kolejną mechaniką, którą ma klan Smoka, jest smocza lub jak to woli zielona esencja. Działa to w taki sposób, że od początku gry posiadamy taki specjalny ołtarz ofiarny. Ołtarz wiąże się z tymże zielonym paskiem na górze ekranu, wskazujący na nasz aktualny poziom smoczej esencji. Daje ona, jak widać, różne bonusy. Są one dobierane losowo spośród puli widocznej na ekranie.
Znaczy tylko, że kiedy przekroczymy próg 200 i 500 sławy, te bonusy będą większe. Poziom zielonej esencji regularnie spada. Jak dojdzie do zera, nasz klan dostaje minus 10 do szczęścia, a robole niewolnicy będą wszczynać bunt, dopóki nie odnowimy esencji. Jak więc ją odnowić? Cóż, jest pewien sposób, ale ze względu na specyfikę składania ofiar pozostawiamy to bez komentarza i do Waszej interpretacji. W każdym razie, jeśli wykonamy ten proceder z niewolnikami, odnowimy w ten sposób 3 paski smoczej esencji. Jeśli zaś zamiast niewolnika poślemy tam zwykłego parobka, otrzymamy tylko 2 paski. Warto dodać, że po wybraniu ścieżki zdobywcy w drzewku militarnym i osiągnięciu ostatniego poziomu, każdy nasz smoczy wojownik po zabiciu wrogiej jednostki wygeneruje nam 0,2 zielonej esencji. Artefaktem unikalnym dla klanu Smoka jest przepotężny Skull of Hrungnir, dzięki któremu możemy przywołać wielkiego smoczego Jotuna do naszej dyspozycji. Jakby tego było mało, co roku możemy przywołać kolejnego smoczego Jotuna. Wodzem klanu Smoka jest Surt, który statystykami nie różni się od zwykłych wodzów i jedno co, to zamiast 5 sztuk żelaza płacimy za niego 5 smoczymi esencjami. Inne mechaniki klanu to to, że nasi mieszkańcy mogą wchodzić na neutralne strefy i nie ponoszą kar do szczęścia, jeśli mamy ranne jednostki. Podsumowując, jest to świetny klan, żeby wygrywać pod dominację bądź sławę, a dzięki niewolnikom można zapewnić sobie bardzo stabilną gospodarkę. Klan co prawda może mieć problemy w early game'ie, ale late game bardzo wynagradza te pierwsze bolączki. Jeżeli wolicie te bardziej agresywne klany, takie jak chociażby wilk z podstawki, a mniej te gospodarcze, to na pewno odnajdziecie się w nim. Klan konia. Klan taki gospodarczo-pozycyjny, który stopniowo rozszerza swoje wpływy. Największym wyróżnikiem klanu jest to, że ma nie jednego, a aż 2 wodzów. Brok i Eitra to wesołe rodzeństwo, które poza byciem wodzem pełni również funkcję górników oraz kowali. Klan ten nie posiada ani budynku kopalni, ani kuźni. No dobra, ma kuźnię, ale nie taką jak wszyscy. Kuźnia Woluna to miejsce, gdzie zrekrutujemy naszych wodzów. Jedyne co potrzebujemy to 150 sztuk złota. Całe szczęście nie potrzeba tutaj żelaza. Jak wspomniałem, naszych wodzów możemy wysłać do kopania kamienia lub innych ród, albo kazać im wykuć ulepszenia, czy nawet zbudować budynek. Warto dodać, że każdy z nich ma własną pasywną umiejętność. Brok potrafi wydobywać o 30% szybciej, natomiast Eitra o 30% szybciej wybuduje coś lub naprawi. Innym genialnym atutem klanu jest perk, dzięki któremu możemy po raz drugi ulepszyć naszą wieżę. Wiedząc to, mogę rozwinąć, co miałem na myśli klan stopniowo rozszerzający swoje wpływy. Po pierwsze, bierzecie tego perka z wieżami. Po drugie, w drzewku militarnym bierzecie tą ścieżkę, gdzie macie milicję i pod koniec co roku możecie za darmo ulepszyć jedną wieżę. I teraz tak, przejmujecie teren, stawiacie tam wieżę, ulepszacie ją 2 razy i tak w kółko. I tak w kółko, i tak w kółko, aż w zasadzie odetniecie swoim przeciwnikom dalsze ścieżki rozwoju. No i niech później spróbują walczyć z tymi wielkimi klocami. Klan konia może stworzyć nie jeden, ale aż 2 artefakty, z czego ich klanowy sprawia, że nasze wesołe rodzeństwo będzie jeszcze mocniejsze. Oboje dostają o 20% więcej życia, ataku, obrony, no i o 20% szybciej wydobywają coś lub naprawiają. Bonusy ze sławy. Kiedy przekroczymy próg 200 sławy, to podczas sprzedaży lub handlowania z innymi graczami żelazem albo kamieniem otrzymamy więcej koron. Natomiast po przekroczeniu 500 sławy, tilesy, które sąsiadują z artefaktem lub jest na ich artefakt, otrzymują bonus plus 15% do produkcji. Do tego na naszym terytorium w losowych miejscach spawnują się 2 złoża kamienia po 20 sztuk każdy oraz 2 złoża żelaza po 10 sztuk każdy. Klan konia jest niezwykle uniwersalny i świetnie się sprawdzi pod każdy rodzaj zwycięstwa. Jest to na pewno świetny wybór dla osób, które grając w Notgarda powiedzmy raz chcą sobie zrobić takie zwycięstwo, następnym razem tym samym klanem zrobią inne zwycięstwo i mogą na bieżąco dostosowywać się do tego, co aktualnie dzieje się na mapie. Kraken. Lorowo ten klan jest przedstawiany jako lud, który boi się Krakena i dlatego nie posiada on dochów okrętowych i nie może wygrać pod handel. Jednak to, co daje mu ogromną przewagę, to to, że na każdym tilesu, na którym jest plaża, może postawić fishing cabins. Jest to unikalny dla Krakena dom rybaka, który jest o 20% bardziej wydajny oraz można go postawić na plażach i tym samym od razu nie martwić się o jedzenie. Podczas kiedy mapa potrafi być bardzo losowa i nie zawsze masz pod ręką wystarczającą ilość terenów z żarciem, jest to na pewno wielkie ułatwienie dla Krakena. Kraken ma minusy na tilesach, które nie graniczą z morzem, nasze budowle są droższe, a strefy kosztują więcej. Kolejną jego mechaniką jest tak zwany wyrd. Zastępuje on szczęście. Jeśli jest dodatni, to podobnie przychodzą nam nowi wieśniacy, ale jeśli jest ujemny, będziemy otrzymywać wojowników widmo. Mamy nowy budynek Horgrów, który zastępuje tabernę.
Każdy z nich zapewnia dodatkowy slot na wojownika widmo. Możemy przypisać do niego kapłanki, jeśli chcemy mieć dodatni wyrd i tym samym nowych mieszkańców. Możemy zamienić jedną z naszych kapłanek na walkirię, która jest dosyć silną jednostką wojskową. Po odblokowaniu odpowiedniego perka możemy mieć aż 2 takie walkirie. Doliczmy do tego wodza i regularne jednostki i robi się nam z tego całkiem silna armia. Walkirie automatycznie dają nam ujemny wyrd. Artefakt Krakena to Edda of War. Pozwala przyzwać event z Krakenem, a zatopione przez niego łodzie dają nam surowce. Na pewno jest to klan warty uwagi, jeśli lubisz klan Kruka, który regularnie nęka przeciwnika. Ale jeśli wolisz bardziej pasywne klany pod rozwój gospodarki i folklor, takie jak dzik albo koza, to również powinieneś polubić Krakena. Jest to klan, którego największym wyróżnikiem jest wódz Thorfinn. Możemy go zrekrutować w budynku Tron Thorfinna, który na starcie znajduje się w naszym polu z ratuszem. Chyba najdroższy wódz w grze, ponieważ kosztuje 250 koron oraz 15 sztuk żelaza. Niemniej jego cena wynagradza nam to, że z biegiem gry staje się silniejszy. Thorfinn posiada ekwipunek i co jakiś czas dostajemy komunikat o pojawieniu się antycznego pola bitwy. Są to losowo spawnujące się obiekty, do których po oczyszczeniu strefy możemy wysłać Thorfinna, aby wydobył jeden z 6 artefaktów zwiększających jego statystyki. Mamy artefakty z setu Tyra oraz Heimdalla, które możemy sobie mieszać wedle uznania. Thorfinn może zapełnić odpowiednio 3 sloty, to jest naramienniki, rękawice oraz nogawice. Na każdy z tych slotów mamy do wyboru jeden z 2 artefaktów. Po zbadaniu antycznego pola bitwy przez Thorfinna otrzymujemy losowe z przedmiotów, po czym z tego co zauważyłem w trakcie grania tym klanem, to, że jeśli na przykład za pierwszym wydobyciem dostaliśmy rękawice, to egzemplarz drugiego setu możemy dostać dopiero, gdy zbieramy cały ekwipunek. Dzięki Thorfinnowi jest to świetny klan late game'owy. Jeśli chodzi o bonusy ze sławy, to za uzbieranie 200 punktów każda jednostka, która nie jest zwykłym villagerem i jest przypisana na przykład do zbierania drewna, bądź jako kupiec, to dostaje plus 4 do produkcji za każdą militarną jednostkę, jaką kontrolujemy. Czyli na przykład, kiedy mamy 5 wojowników, to premia do produkcji wzrośnie o 20%. Za 500 sławy Thorfinn odblokowuje specjalne umiejętności szarży, które pozwala mu całkowicie zniszczyć jeden wybrany obiekt. Cooldown tej umiejętności trwa zwykle 1 rok gry. Dzięki tej szarży możemy ulepszoną wieżę konia rozwalić od tak. Inne bonusy, które posiada klan Wołu, to nasze jednostki mają plus 15 więcej obrażeń i defensywy niż inne klany, ale niestety jedzą o 10% więcej niż jednostki innych klanów. Do każdego budynku możemy strzelać tylko jednego mieszkańca, ale po wyspecjalizowaniu otrzymują oni plus 40 do produkcji z wyjątkiem mędrców. Mędrców, jak widać, nie lubią. Budynki wojskowe dają plus 1 do limitu wojskowego zamiast 2, jak tu ma miejsce przy pozostałych klanach. Co więcej, Tron Thorfinna, kiedy wódz nie został przywołany, produkuje plus 2 do folkloru. Artefakt klanu, czyli Aegir, odblokowuje Thorfinnowi kolejną umiejętność, jaką jest prowokacja. Dzięki niej wszyscy wrogowie fokusują się na Thorfinnie, on ma zwiększoną obronę o 100% przez 6 sekund, a reszta jednostek w czasie może zmniejszyć liczbę przeciwników. Podsumowując, jest to klan bardzo militarny, któremu z całym sercem poleciłbym każdemu graczowi, który z podstawki uwielbiał klan niedźwiedzia, jak i wilka. Totalnie late game'owy klan, którego jeżeli nie przyciśniesz na początku, to potem w lejcie możesz nieźle oberwać. Bardzo waleczny klan, który poza swoim wodzem Mielikki może zrekrutować 2 Ryszardów, Brundra i Kaelina. Można tu porównać do klanu niedźwiedzia, gdzie tam mieliśmy i wodza i niedźwiedzia, ale tutaj zamiast niedźwiedzia mamy 2 rysie. Warto też tutaj dodać, że klan Rysia nie ma standardowego drzewka militarnego. Warto też tutaj dodać, że klan nie posiada toporników. Zamiast nich mamy specjalną jednostkę tropicieli z angielskiego Trackers. No, to uzbrojeni w tę wiedzę możemy przejść do właściwego omawiania klanu. Klan Rysia nie ma klasycznego drzewka militarnego, a zamiast tego możemy zdobywać unikalne perki, by wzmocnić każdego z Rysiów, Trackersów oraz Mielikki. Dzięki temu, pomimo że Trackersi mają początkowo niższe statystyki niż klasyczny topornik, to z biegiem gry stają się silnymi jednostkami. Do tego w kuźni możemy wykuć dla nich ulepszenie, dzięki któremu po zabiciu wroga dają 15% szans lub 30%, jeśli jest to zwierzę, przyzwania ich duchowej formy, która będzie przez określony czas walczyć po naszej stronie. Mechanikę dusz zwierząt dokładnie mówimy za chwilę. Za każde pokonane zwierzę dostajemy futro lub w wolnym tłumaczeniu trofea łowieckie, za które możemy blokować kolejne perki w naszym drzewku wojennym. Przejdźmy do dokładnego omówienia wodza. Mielikki nie kosztuje żelaza, co już jest sporym ułatwieniem. Do tego, kiedy uzbieram 500 punktów sławy, dostajemy umiejętność postawienia wybranej przez nas strefie legendarnej przynęty, która spawnuje specjalną zwierzynę do farmienia trofeów myśliwskich oraz dusz zwierząt. W dodatku za 500 sławy odblokowujemy umiejętność Oskorei. Działa to tak, że od momentu wbicia 500 punktów sławy każde zabite przez nas legendarne zwierzę typu wilk, niedźwiedź, lis czy dzik, przyzwane przez legendarną przynętę,
zapisuje nam się jako duch spirytystyczny. Duchy są przechowywane wewnątrz naszego wodza i po użyciu tej umiejętności Mielikki, niczym Aragorn, wyzwala z siebie wszystkie zebrane duchy, by dopełniły przysięgi. Przywołane duchy nie są jednak wieczne i tracą zdrowie o overtime, dlatego warto się pośpieszyć, by przeciwnik jak najdotkliwiej odczuł nasz tur. Istnieje też specjalny perk w drzewku rozwoju, który pozwala na stawianie 2 zwykłych przynęt. Te w wybranej strefie przywołują jelenie, a co za tym idzie, możemy przypisać tam myśliwych. Artefakt klanu Rysia jest bardzo defensywny. Dzięki niemu możemy wybrać strefę neutralną lub swoją, na której postawimy pułapkę. Kiedy tylko wrogie wojska wejdą na teren, otrzymają ogromne obrażenia overtime, co sprawi, że będą musieli się wycofać. Do naszych ryszów warto wspomnieć też, że każdy z nich ma inne pasywne bonusy. Rysie mogą za pomocą miejki odkrywać strefy. Kiedy są razem w tej samej strefie, rysie mogą za pomocą miejki odkrywać kolejne fragmenty mapy. Kiedy są razem w tej samej strefie, obaj mają plus 40% do obrony i przyspieszają dekolonizację wrogiej strefy o 10%. Brundr ma plus 20% do ataku, kiedy ma obok swojego rysiego brata, zaś Kaelin ma plus 40 do defensywy w tym samym momencie. Kiedy są w tej samej strefie, regenerują też zdrowie, a także zwiększają produkcję jedzenia w strefie, w której stoją. Innym fajnym featurem w mechanice klanu jest to, że bazowo na siłowcy produkują o 10% więcej jedzenia, a uczty są tańsze o 8,5% za każde zabitego zwierzaka. Max 50%. Podsumowując, jest to klan łowiecki stawiający na militaria, który wraz z rozbiegiem gry staje się coraz bardziej silny. Jest to na pewno klan late game'owy, ale i świetnie sobie radzi w early i mid game'ie dzięki swoim umiejętnościom gospodarczym, które zapewniają im masę profitów, takie jak chociażby przynęty, gdzie można zdobywać pożywienie, niezależnie czy mamy strefę z żywnością, czy też nie. Warto się zainteresować, jeżeli lubisz takie klany jak wilka, niedźwiedzia czy jelenia. Witamy w programie Gotuj z Wiewiórem. Ten klan nie ma tradycyjnej uczty jak inne klany. Zamiast tego każde pole na mapie posiada losowe składniki, takie jak mięso, ryby, warzywa i grzybki, które zdobywamy cyklicznie co miesiąc w zależności od tego, ile kontrolujemy pól z danym składnikiem. Zamiast tawerny mamy kuchnię, do której przypisani mieszkańcy stają się kucharzami. Zwiększają szczęście w osadzie i możemy ugotować jedną z kilku potraw za uzbierane składniki. Mamy ratatouille, który przez najbliższy miesiąc zwiększa produkcję jedzenia, drewna i koron. Zupę rybną, zwiększającą folklor i przyspieszającą przybywanie nowych mieszkańców w ratuszu. Paluszki rybne, które zwiększają szybkość wydobywania surowców jak kamień i żelazo, ale również przyspieszają wykuwanie artefaktu. Gulasz mięsny zmniejsza zużycie jedzenia i drewna przez zimę, a nasi zwiadowcy w trakcie trwania efektu szybciej odkrywają nowe strefy i są odporni na obrażenia. Mamy też danie z owoców morza zwiększające obronę naszych jednostek, jak i skuteczniejsze odbijanie pocisków. Ostatnią z naszych potraw jest leśny gulasz, zwiększający ataki i zdobywanie doświadczenia w drzewku militarnym. Jakby tego było mało, możemy zwiększyć otrzymywany bonus lub jego czas trwania, jednak potrzebujemy wtedy więcej składników. Wszystkie dostępne bonusy i ulepszenia wyświetlają Ci się właśnie na ekranie, więc polecam zatrzymać, jeśli chcecie to lepiej sobie przeanalizować. Co jest genialne to, że kiedy gramy z kimś w drużynie, możemy dać ten bonus również sojusznikowi, co sprawia, że jest to świetny klan supportujący na multi. Mało tego, po skończeniu posiłku i otrzymaniu jego bonusów, weźmy na przykład ten ze zwiększonym atakiem, możemy od razu przygotować kolejny i skumulować w ten sposób kilka różnych bonusów. Co więcej, klan Wiewiórki ma unikalne dla siebie zwycięstwo, czyli ucztę Walhali. Musimy osiągnąć 1500 sławy oraz uzbierać po 1000 z każdego składnika, aby przygotować bankiet Walhali. Po przygotowaniu tego posiłku odniesiemy zwycięstwo. Limit składników możemy zwiększyć poprzez stawianie kolejnych budynków dla kucharzy. Ciekawą mechaniką u Wiewiórki jest przygotowanie do zimy. Działa to w taki sposób, że przez 2 miesiące przed zimą mamy okres, w którym zbieramy więcej surowców i ogólnie mamy zwiększoną produkcję, zaś w trakcie zimy zużywamy więcej jedzenia i drewna niż inne klany. Okres, o którym mowa, widzimy na osi czasu w grze, więc warto w tym czasie przygotować potrawę, która zmniejszy zużycie surowców zimą. Wódz naszego klanu to Anthirminir, jeżeli dobrze to wymawiam, którego możemy przypisać do stanowiska kucharzy, żeby jeszcze bardziej zwiększyć szczęście naszego klanu. Jest to fajny bonus, aby miał zajęcie, kiedy akurat nie prowadzimy żadnych walk. Warto jak najszybciej odblokować perk Kitchen Nightmare, który po odblokowaniu pozwoli nam go zwerbować za friko. A po jego śmierci cooldown będzie się aż o 50% szybciej odnawiał i tym samym szybciej go zrekrutujemy ponownie. Niestety już za standardową cenę. Artefaktem Wiewiórki jest korzeń Yggdrasila, który po postawieniu sprawia, że strefa jest niebieska. I dzięki temu nasze jednostki w, nazwijmy to, niebieskich strefach zyskują bonusy do produkcji. Warto dodać, że co 4 miesiące korzeń Yggdrasila rozprzestrzenia się o sąsiadujące poletko, więc po jakimś czasie cały nasz obszar będzie na niebiesko i tym samym zyskamy jego bonusy. Po zbieraniu 200 punktów sławy otrzymujemy od tak 200 z każdego ze składników. A w centrum handlu dostajemy opcję podarowania surowców naszym sojusznikom poprzez szlaki handlowe. Wiewiór to bardzo ciekawy klan nastawiony przede wszystkim na gospodarkę. Jest to też świetny klan dla osób, które regularnie grają z kimś w kopy, jak na przykład ja z Cybixem. Wtedy wasz sojusznik może zrobić zwykłą ucztę, a my przy okazji możemy wzmocnić go później
naszymi potrawami. Jest to świetny klan, jeżeli lubicie gospodarcze klany z podstawki, takie jak koza albo jeleń, a także jeżeli szukacie jakiejś ciekawej mechaniki. Ten klan wygląda trochę jak jakiś inside joke związany z byciem korposzczurem, ale po kolei. Klan ma więcej wieśniaków na start, jednak nie mają oni full HP i muszą się wyleczyć. Ranne jednostki jak u smoka nie wpływają na nasze szczęście. Nie mamy chaty uzdrowiciela, a zamiast tego mamy obóz szamanów. Szaman to unikalna jednostka klanu szczura, która leczy jednostki w danej strefie. Klan nie ma uczty, tylko przepracowanie, w ramach którego wszystko dzieje się szybciej. Szybciej budujemy, produkujemy i możemy to cały czas powtarzać. Ale w trakcie przepracowania nasi wieśniacy tracą zdrowie i muszą ich uleczyć szamani. Dobrze jest w każdej strefie rozstawić po przynajmniej jednym szamanie, gdyż w odróżnieniu od zwykłych uzdrowicieli, którzy mogą uzdrawiać każdego rannego niezależnie w jakiej byłby strefie, tak szamani muszą znajdować się w danej strefie, aby wyleczyć naszych pracocholików. Szaman jest ciekawą jednostką wojskową, która przez możliwość leczenia pozwala nam regenerować siły, na przykład po zdekolonizowaniu strefy wroga i po tej regeneracji gnębić go dalej. Klan nie może budować domów, a zamiast tego nasze budynki zwiększają maksymalną populację. Coś jak klan dzika z podstawki, tylko tam zamiast budynków limit zwiększała ilość kontrolowanych terytoriów. Ciała zabitych, niezależnie od sojuszników czy wrogów, są kremowane przez szamanów i dzięki temu dostajemy folklor. Po zebraniu 200 punktów sławy, nasze jednostki konsumują o 30% mniej jedzenia, jeśli mają full HP. Za 500 sławy mamy dodatkowe 4 sloty na dodatkowych wieśniaków. Wódz klanu to Eir, która nie kosztuje żelaza, ale aby ją zrekrutować, potrzebujemy 10 rannych jednostek. Eir możemy zrekrutować tylko w obozie szamanów, a ona sama może leczyć ranne jednostki. Artefakt szczura to ogień Muspelheimu, dzięki któremu przywołujemy inkarnację Garma. Jest to potężna jednostka, która wspomoże nas w walce. Ponownie przyrównam to do klanu dzika, z tym, że jak tam przywołany z artefaktu dzik pełni rolę czysto defensywną, tak inkarnacja Garma może ruszyć za nami na terytorium wroga. Podsumowując, klan szczura jest niezwykle wyjątkowy. Jest on bardzo przyjemny do grania i świetny w obsłudze. Można nim bez problemu wygrywać pod folklor, jak i sławę. Ale i dominacja jest ścieżką, którą warto rozważyć. Polecam go w szczególności każdemu, kto lubi klan dzika, ale jeżeli lubisz takie uniwersalne klany jak jeleń i niedźwiedź, też znajdziesz coś tutaj dla siebie. Jest to ciekawy klan, łączący elementy klanów łupieszczych jak kruk, wąż lub kraken, a także militarnych jak wilk albo woł. Zamiast tradycyjnych zwiadowców mamy sokolników, a zamiast obodu zwiadowców ptaszarnię, która zapewnia nam jastrzębi. O co z tym chodzi? Kiedy pokonamy wszystkich wrogów w danej strefie, nasze jastrzębie zaczynają krążyć nad pobojowiskiem i tym samym regenerują zdrowie naszych jednostek wojskowych. W strefie tworzy się efekt cmentarza. Domyślnie na start mamy 2 jastrzębie, a z każdą kolejną ptaszarnią dostajemy dodatkowego jednego jastrzębia. Im więcej jastrzębi, tym szybciej się leczymy. Ptaszarnie można postawić maksymalnie 3. No i ptaszarnie zbierają miejsce na budynek. Po pokonaniu neutralnych stworzeń w strefach wpadają nam łupy, które możemy zebrać. Co więcej, zawsze dostaniemy informację, co dokładnie dostaniemy pokonując danego przeciwnika. Przy wybraniu odpowiednich perków nasze jastrzębie mogą oślepiać wrogów i tym samym ich ataki będą pudować przez 3 sekundy. Efekt ten może nastąpić, jeśli w danej strefie jest efekt tzw. cmentarza. To jest ten efekt pozwalający naszym wojskom się regenerować. Wodzem klanu orła jest Grif. Ma styl walki podobny do Signy z klanu węża, jednak ma od niej lepsze staty na starcie gry. Kiedy gramy lub w grze jest klan orła, na mapie losowych miejscach pojawiają się składy z zaopatrzeniem, do których możemy wysyłać naszych sokolników. Strefy nie muszą być skolonizowane. Wystarczy, że nie będą tam żadnych wrogów. Ze składów możemy dostać masę fajnych rzeczy, które z pewnością przyspieszą nasz wzrost gospodarczy. Artefaktem orła jest pióro Widupnira, jeśli dobrze to wymawiam. Teraz, oprócz zwykłych składów, mamy również zakazane składy, które po zdobyciu mają szansę na wypuszczenie zła, które się w nich znajduje. Zwykle jest to martwy jotun i martwy żeglarz. Warto je eksplorować, jeśli znajdują się niedaleko naszego przeciwnika, bo ten jotun na pewno utrudni mu prowadzenie ekspansji. Oprócz tego, dzięki artefaktowi, za każdą jednostkę wojskową dostajemy plus 2 bonusowego ataku, maksymalnie 10%. Klan Orła nie otrzymuje sławy za kolonizację nowych ziem. Za 200 punktów sławy jednostki poza naszym terytorium konsumują o 30% mniej jedzenia i drewna, co może być przydatne zwłaszcza zimą. Oprócz tego, wszystkie ulepszone strefy, na których są domki, dostają plus 1 do populacji, zaś obozy militarne plus 1 do limitu wojsk. Warto wziąć pod uwagę, że kiedy na przykład w danej strefie postawimy 3 budynki wojskowe, dostajemy po ulepszeniu strefy plus 3 dodatkowe sloty za każdy jeden budynek. To, co jest fajne w klanie Orła, to, że za 200 punktów sławy możemy ulepszyć nasze terytorium za jedzenie. Za 500 punktów sławy możemy po raz kolejny eksplorować splądrowane już wraki okrętów, ruiny i inne tego typu obiekty. Nie dostajemy za to sławy, ale nikt raczej nie pogarda dodatkowym przypływem surowców, takich jak drewno, korony czy folklor. Podsumowując, klan Orła jest klanem łupieszczym. Jest to klan nastawiony na militaria, który przy dobrych zagraniach może sprawiać, że będziemy wchodzić w głąb terenu wroga, regenerować się i iść dalej, bez zbędnych powrotów. Dzięki składom zapasów nie mamy też jakichś szczególnych problemów z zwycięstwem pod gospodarkę. Jeżeli chodzi o zwycięstwo, najlepiej grać nim po dominację, ale może to zależeć od indywidualnych preferencji każdego gracza. Polecam go każdemu, kto z podstawki lubił klan wilka i kruka. Klan sowy nie posiada takiego zasobu jak drewno, a zamiast tego do budowy budynków wykorzystuje folklor.
Jeśli skolonizujemy las, dostaniemy pasywnie +2 do folkloru, w dodatku nie możemy korzystać z takich zasobów jak ryby albo jedzenie. Zamiast tego, jeśli kontrolujemy z nimi strefę, otrzymamy plus 0,5 do szczęścia. Na start dostajemy nasiono Yggdrasila i wokół tej mechaniki jest cała zabawa z tym klanem. Do nasiona możemy przypisać do 3 kobiecych mieszkańców, aby stały się Nornami. Pełnią one rolę nie tylko zwiadowców, ale i możemy wysłać je, aby zdobywały folklor z kamieni runicznych. Przy czym warto zaznaczyć, że dany kamień nie musi znajdować się w skolonizowanej przez nas strefie. Klan zamiast tradycyjnego drzewka folkloru ma osobne, unikalne drzewko. Działa w taki sposób, że każdy perk odpowiada tak zwanej sadzącej Yggdrasila, którą możemy postawić w strefie i zyskać jej bonus. Przykładowo bierzemy sadzonkę, która w wybranym miejscu spawnuje nam pszenicę, stawiamy ją na tym polu, dostajemy efekt i więcej sadzonek na tym polu nie możemy postawić. Dodatkowo klan ma 3 przywódczynie, możemy mieć jedną z nich jednocześnie, jednak jeśli uznamy, że umiejętność jakiejś innej są nam obecnie potrzebne, możemy za opłatą 50 folkloru zmienić ją na inną. Każda z nich ma osobne pasywki, na zasadzie jedna jest lepsza do walki, druga do gospodarki itd. Bonusy ze sławy. Za 200 punktów możemy umieszczać sadzonki Yggdrasila na wrogim terytorium, a za 500 możemy postawić na jednym tilesie dodatkową sadzonkę. Oraz możemy drugi raz skorzystać z użytej już sadzonki i tym samym spotęgować efekt za każdą z nich. Chodzi tu o to, że kiedy użyliśmy już sadzonki, która sprawia, że w wybranej strefie mamy żywną glebę, to już nie mogliśmy postawić takiej drugiej. Teraz mając 500 punktów sławy możemy postawić drugą, taką w innym miejscu i tym samym ich efekty są jeszcze lepszą kombinacją. Sowa nie ma klasycznego zwycięstwa pod folklor, a zamiast tego specjalne zwycięstwo wyzwolonych krain. Jak je zdobyć? Otóż w naszym drzewku folkloru mamy 3 perki dla każdej siostry. Kiedy odblokujemy 2 z nich, w samym centrum odblokuje nam się opcja wybrania sadzonki serca Yggdrasila. Im bliżej centrum mapy go postawimy, tym niższy będzie jego koszt. Gdy posadzimy serce Yggdrasila, musimy chwilę poczekać, aż wyrośnie z niego golem. Kiedy golem lub jak to woli strażnik króle zostanie przyzwany, musimy za jego pomocą zdekolonizować 8 stref. Uwaga, musicie pilnować golema, bo jeśli zginie, tracimy cały progres i po ponownym przyzwaniu musimy od nowa przejmować strefy. Fanom Gothica pozostaje tylko włączyć remix Ja i mój golem i ruszać do zwycięstwa. Mój golem na swoje nie będzie, gdy był już nikt w torze pomoże mi, gdy stanął mam na drodze. Ja się golem na swoje, bo dla mnie jest już więcej niż potworem, wyborem przyjaciel, ale przywołamy swoje. Artefaktem sowy jest kraina Myrkwiar. W każdej ulepszonej strefie rośnie teraz las, który przyciąga jelenie i ryby. A językiem korzyści, każda ulepszona strefa to +2 do folkloru, +2 do szczęścia. Z artefaktem możemy ulepszać terytoria za 50 folkloru. Klan sowy jest bez wątpienia inny niż wszystkie klany, może jego specjalne zwycięstwo jest trochę przekombinowane, niemniej całym klanem gra się dosyć przyjemnie. Szczególnie, że sadzonki Yggdrasila możemy sadzać też na terytorium sojusznika, co czyni ten klan również takim supportem jak na przykład w wypadku wiewiórki. Klan typowo militarny, który nie ma wodza, nie ma typowego drzewka militarnego, a jego największą siłą są unikalne jednostki. Powiedzcie na razie tarczownikom, topornikom i wojownikom. Zamiast tego postawcie arenę i wyślijcie tam 2 mieszkańców, aby odbyli turniej Mortal Kombat. Wygrany stanie się awanturnikiem. Za zabicie przeciwników zbieramy ich dusze będące specjalnym surowcem. Wydając go na arenie przyzywamy ducha lisa, wilka, niedźwiedzia lub dzika. Po ich pokonaniu nasz awanturnik zdobędzie ich duszę i stanie się berserkiem. Berserkowie to specjalne jednostki, które zbierają expa przeciwników, levelują i stają się silniejsi z każdym pokonanym wrogiem. Każdą posiadaną arenę możemy stworzyć nowego berserka. Coś jak u smoka. To jaką duszę pochłonie awanturnik, zanim zostanie berserkiem, sprawia, że ma inne statystyki. Lis jest jednostką dystansową, która spowalnia trafionych wrogów. Wilk jest trochę takim asasinem, który im mniej ma HP, tym więcej zadaje obrażeń. Niedźwiedź ma dużo defensywy i jest tankiem. Zaś dzik ma dużo więcej HP od pozostałych 3 zwierząt. Artefakt klanu Ogara pozwala naszym berserkom m.in. przybrać zwierzęce formy. Kiedy będziemy nimi atakować i postanowimy wrócić do ludzkich form, dostajemy zwiększoną obronę i atak przed najbliższe kilka sekund. A w tym czasie nasi przeciwnicy dostają efekt przerażenia i zaczynają uciekać. Warto dodać, że gdy zbieramy dusze poległych przeciwników, możemy dostać różne surowce w zależności od tego, który berserk wchłonie duszę. Przykładowo, wilk dostanie jedzenie, niedźwiedź sławę, a dzik folklor. Są to mimo wszystko dodatki, aby szybciej wbić np. 500 sławy lub odblokować kolejny perk. Aby uwolnić 100% potencjału tego klanu, warto trzymać się od samego początku dążenia do dominacji i jak najszybszym levelowaniu berserków. Za 200 sławy nasze doświadczenie bojowe rośnie o plus 15% szybciej. Zaś poległych berserków możemy przyzywać na arenie
ten kto ich pokona otrzyma plus 50% doświadczenia. Za 500 sławy każdy berserk może awansować do 7 poziomu, a kolejne będą znacząco zwiększać ich statystyki. Podsumowując, klan jest niezwykle ciekawym wyborem, jeżeli totalnie nie obchodzą Was sprawy gospodarcze i chcecie pomęczyć wroga silnymi jednostkami. Jest świetny na dużych mapach, gdzie mamy spore pole do czyszczenia mobków, a tym samym levelowania naszych berserków. Niestety jego pełny potencjał nie wyjdzie na małych mapach. I teraz dochodzimy do najbardziej skomplikowanego rozdziału, czyli do Southern Kingdoms. One mają dużo mechanik, które różnią się od tych podstawowych klanów wikingów, o których do tej pory była mowa. Dlatego niedawno przygotowaliśmy osobny film na kanale, w którym tłumaczę ich różnice między zwykłymi klanami wikingów, a właśnie Southern Kingdoms. Więc w tym filmie skupiam się tylko na tym, co dodaje zarówno Lew, jak i Gronostaj. Natomiast to, jak w zasadzie działają Southern Kingdoms, odsyłam do filmiku, który podlinkuję Wam w opisie. Klan Lwa. Każdy obóz wojskowy zwiększa komfort życia w danej strefie, lub o 2, jeżeli ten jest ulepszony. Naszym wodzem jest potężna Hildegarda, która jeśli uczestniczy w walce i pokonamy wroga, otrzymujemy wiarę, czyli odpowiednik folkloru. Lew może zdecydować, czy chce werbować jednostki za złoto, czy za wiarę. Za 200 punktów sławy koszt każdej uczty spada o 3%, a strefy, w których jest dobrobyt, zapewnia 5% do ataku powiązanym jednostkom. Za 500 sławy odblokujemy możliwość rekrutacji paladynów, a dokładniej możemy za 100 wiary przemienić mnicha w paladyna, który jest potężną jednostką wojskową, która wesprze nas w walce. Łącznie możemy ich mieć 12. Artefakt lwa to włócznia przeznaczenia. Możemy ją dać jednemu z naszych paladynów, dzięki czemu będziemy mogli nosić ją do walki. Kiedy jakaś jednostka umrze w strefie włóczni, jej dusza zostanie przechowana w niej, a za 300 wiary możemy wskrzesić wszystkich poległych i zalać naszą siłą przeciwników. Klan lwa jest dosyć uniwersalny i sprawdzi się zarówno w zwycięstwach pod dominację i folklor. Ogólnie ma on vibe takiego trochę krzyżowca, dlatego warto sobie włączyć podczas grania nim Sabaton The Last Stand. Gronostaj ma zupełnie inną mechanikę fortów niż Lew. Tutaj mamy określoną ilość fortów, ale możemy dać im jedno z 2 ulepszeń, gospodarcze lub militarne. Dzięki postawieniu fortu strefa staje się księstwem, a pracownicy w tych strefach zużywają mniej zasobów i zwiększają szczęście. Ilość fortów, które możemy postawić, jest zależna od tego, ile mamy sławy. Strefy generują teraz punkty, które wliczają nam się w takie oto liczniki. To jest tak zwane lenno, które możemy zebrać. Ogólnie przy ulepszeniu fortu militarnym punkty generowane są przez budynki wojskowe, a fort gospodarczy budynki produkcyjne jak trwal, korony i tym podobne. Po zapełnieniu pasku możemy użyć tego, by zwiększyć siłę jednostek, jeżeli w strefie jest fort militarny, lub zwiększyć produkcję dóbr, jeżeli mamy tam fort gospodarczy. Im bardziej zapełnimy pasek naszego lenna, tym lepszy bonus uzyskamy. Za każde użycie, niezależnie od bonusu, dostajemy sławę. W zależności od tego, czy ulepszymy fort militarnie czy gospodarczo, dostajemy innego wasala. Militarni wasale mogą z nami chodzić i bić się i są dodatkową jednostką, a za każdego stróża obok z nich dostają plus 5% siły ataku, maksymalnie do 30%. Wasale włości, czyli ci gospodarczy, stoją w strefie, zwiększając z niej produkcję. Nie mogą wchodzić na tereny wrogów i są jednostką do obrony naszych granic. Od 200 punktów sławy lenna dają nam lepsze premie, zaś w tej samej strefie możemy zbudować wiele takich samych obozów wojskowych, jeśli mamy tam fort, a co za tym idzie status księstwa. Za 500 sławy możemy zebrać 2 lenna jednocześnie. Co ciekawe, królestwo ma dostęp zarówno do podstawowych artefaktów wikingów, jak i artefaktów królestwa. Wodzem klanu Gronostaj jest Nominoe, który ma bonusy zarówno wasala włości, jak i wojennego. Ogólnie, jeśli jesteście graczami StarCrafta i mainujecie zergi, to bierzcie ten klan w ciemno. Przez swoje perki i bonusy potrafią przywołać ogromną ilość stróży i niczym wspomniane rój zerglingów zalać swoich przeciwników. Jeśli nie jesteście pewni, czy Southern Kingdoms w ogóle będą dla Was, polecam zacząć od Gronostaja, a nie od lwa. Po pierwsze jest on tańszy, bo do lwa doliczana jest jeszcze kampania fabularna i przez to, że może zrobić artefakty zarówno wikingów, jak i Southern Kingdoms, może być takim fajnym elementem przejściowym, żeby bardziej oswoić się z mechaniką tychże królestw. Moim zdaniem jest bardziej uniwersalny i dużo łatwiej nim zacząć zabawę z Southern Kingdoms niż w wypadku takiego lwa. Przypominam, że o Southern Kingdoms zrobiliśmy osobny materiał, który znajdziesz w opisie. Wszystkie klany z DLC możemy podzielić na kilka grup. Klany militarne, które polegają głównie na swojej armii, czyli Smok, Wół, Ryś oraz Ogar. Klany łupieszcze, które są takim pomostem między wojskiem a zdobywaniem surowców poprzez rabowanie. I tutaj umieszczam Węża, Krakena oraz Orła. Z klanów gospodarczych, które są najbardziej uniwersalne ze wszystkich i po zbudowaniu gospodarki potrafią nadgonić te bardziej wojskowe, no to tutaj mamy Szczura, Konia, Sowę oraz Wiewiórkę. Natomiast Southern Kingdoms jako osobną kategorię z wiadomych powodów
bossów, no to tutaj mamy Gronosaja oraz Lwa. Jeśli w momencie, kiedy to oglądasz, wyszedł już jakiś kolejny DLC z klanem, którego tutaj nie omówiliśmy, to informuję, że stworzyliśmy na kanale playlistę Przegląd DLC do Nordgarda i w miarę możliwości będziemy starać się tam na bieżąco dodawać nowe klany, jeżeli takie oczywiście wyjdą. Mamy nadzieję, że ten film był dla Ciebie pomocny. Jeśli tak, nie zapomnij zostawić łapki w górę dla zasięgu, abyśmy mogli dotrzeć tym filmem do innych osób, które może również tak samo jak Ty będą potrzebowały jakiejś wiedzy na temat tych klanów, tym bardziej, że na YouTubie nie ma zbyt dużo tego typu filmów. Staraliśmy się unikać sformułowań ten klan jest lepszy niż tamten, no bo wiadomo, że każdy z nas będzie preferował coś innego. Dlatego chcieliśmy, aby ten film był jak najbardziej transparentny i po prostu pokazywał, co te klany faktycznie dodają oraz jak się nimi gra. Tyle od nas, widzimy się już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia! Tyle ode mnie na dzisiaj. Na razie.